Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę inny temacik, całkiem z innej półki, ponieważ bardzo mnie to śmieszy, kiedy zawsze kogoś spotykam i z takich różnych, przeróżnych ludzi i ktoś mi mówi, no ale wiesz, tam gdzieś w telewizji, czy tam gdzieś usłyszałem to i to, a tutaj mówią inaczej, ty też mówisz inaczej. Jak to jest możliwe? Moi drodzy, to jest bardzo śmieszny temacik. Może zacznijmy od samego początku, może przenieśmy się troszeczkę do historii, ponieważ kiedyś nie było telewizji i tak dalej, i tak dalej. Dawno, dawno temu, wiecie, to było wszystko mówione z ust do ust. Jeden powiedział temu, ten poszedł, powiedział temu, ten następny powiedział temu, później ktoś tam z tej wioski pojechał do tamtej wioski, czy poszedł, znowu powiedział dalej. Wiecie, taki troszeczkę głuchy telefon z tego był, ponieważ zawsze ktoś tam coś w tej historii dopowiedział, coś tam zmienił w tej historii. Niektórym się pewne fakty nie podobały, więc troszeczkę to zmienili tą historię, żeby wyszło troszeczkę tam po tym, jak oni to chcieli. I tak to szło, tak jak to znacie z dzieciństwa, zabawa w szkole, w głuchy telefon, raczej to chyba było w przedszkolu, że gdzieś tam zawsze ktoś tam coś przekręcił po drodze. Tak było bardzo, bardzo dawno temu. Później wyglądało to już troszeczkę inaczej. Później jak tam byli królowie, na przykład przeróżni, mieli swoich doradców. Także ten doradca radził królowi tak, ten radził tak. Oczywiście każdy z tych doradców sugerował się swoimi poglądami. Jeżeli kogoś nie lubił za bardzo, to wiadomo, że tą historię troszeczkę tak naciągał po to, żeby przekonać króla, że on ma rację. I teraz to było zależne od tego, komu król uwierzył. I tak bardzo często padały tutaj przeróżne werdykty. Później zauważono, że opinią publiczną da się bardzo fajnie sterować. I tutaj też mamy przekazy, takie wiecie, no ustne przekazy były wtedy, później to oczywiście spisano wszystko. Jak na przykład taki przykład wam podam, czarownicy i średniowiecze. Na jakiej zasadzie to wyglądało? Wyglądało to na takiej zasadzie, że po prostu puszczono w ludzi, specjalnych ludzi, którzy mówili, no wiesz, tacy, tu są to czarownica, tamtego czarownica. Doprowadzono to do takiego czegoś, że jeden na drugiego zaczynał nadawać. Czemu? Bo na przykład ktoś miał sąsiadkę, która mu się nie podobała, była jakaś dziwna, czy nie wiadomo co jeszcze, więc powiedział, to jest czarownica. Jak to później dalej już wyglądało i jak one kończyły, to już wszyscy wiemy, także to sobie pomińmy może ten kawałek historii, bo nie był on zbyt piękny. To jest, moi drodzy, sterowanie ludźmi, opinią publiczną przez różnego rodzaju media. Kiedyś to wyglądało inaczej. Później wyszły gazety, radio, no więc było wszystko super fajnie, można było to na szerszą skalę nadawać. Więc tutaj już bardzo fajnie udawało się kształcić, kiedy coś komuś tam nie podobało się, to wiecie, był przeciwnik, który nie pasował do tego wszystkiego, więc zaczęto mówić w tych radiach, jaki to on jest niedobry, jaki to on jest brzydki, albo on zrobił to, albo zrobił tamto. I już był pretekst, żeby go najechać, ponieważ opinia publiczna zaczynała to popierać. Było poparcie, bo on jest taki, taki i owaki. A tak nie zawsze było. Tak nie zawsze było. Szukano po prostu pretekstu. A że ludziom się to nie podobało, że tam zrobimy to i tamto, no to trzeba było tych ludzi jakoś przekonać. I do tego były idealne właśnie te media. Później wyszedł oczywiście telewizor, wiecie, no, audiowizualny przekaz, mega super pięknie to działa. Wiele ludzi dalej jeszcze to ma w domu, dalej jeszcze temu wierzy, że wszystko co tam powiedzą to jest prawda. No ale cóż, wielu ludzi zaczyna odchodzić od tego, ponieważ wielu ludzi zaczyna się orientować, że po prostu tam się to ani kupy, ani dy nie trzyma, więc po prostu wychodzą z tego, odchodzą, nie chcą już tej telewizji. Telewizja jest brzydka, bo tam cały czas jakieś rzeczy mówią, więc co zauważono? I to nawet są badania w internecie gdzieś na ten temat, spotkałem je chyba z 1,5 roku temu, gdzie tam wyraźnie było pokazane, jak tam
można tą opinią publiczną sterować, jaką mowę używać, jakich gestów używać. To wszystko tam było bardzo fajne badanie na ten temat takie pokazane, jak to można sterować. No ale że teraz tyle ludzi pouciekało, to co stwierdzono, że ci ludzie, którzy uciekli od tej telewizji, przeszli właśnie na social media, czyli wiecie, tam różnego rodzaju Facebooki, jakieś też strony internetowe, nawet tutaj na tej platformie też YouTube bardzo duże zasięgi ma i tak dalej. Więc co zrobiono? Oczywiście stworzono swoje własne przekazy medialne, tak, takie, które znowu tutaj teraz szerzą wszystko. Do tego użyto oficjalnych dróg, czyli wiecie, takie oficjalne kanały jak i w telewizji, które też tutaj docierają, jakieś oficjalne gazety, bla, 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 tego typu rzeczy, ale oczywiście też jakichś pachołków trzeba było wynająć, które tam mają jakiś autorytet, coś tam pokazują, ktoś ich tam zaufał im, więc można to ładnie, pięknie wykorzystać, żeby również im przekazywać te informacje, żeby oni swoim tam widzom, czy tym, którym obserwatorom to dalej przekazywali. Więc tacy pachołki też tutaj między tym są. Więc na ten moment nie ma miejsca, gdzie by się można było od tego uchronić, bo nawet jak nie używasz żadnych z tych urządzeń, to przechodząc przez pierwsze lepsze miasto, na pewno ci się rzucą w oczy parę różnych plakatów gdzieś wywieszonych z różnym podtekstem, czasem bardzo takim przekazem podprogowym też, który twój mózg załapie, ale ty może go tam całkowicie nie załapiesz, tak? Ale twoja podświadomość to zakoduje, więc już zostałeś naprowadzony na jakiś tor. I tak po prostu to wszystko razem pięknie kształtuje ludzi od samego początku, ponieważ nawet i dzieci widzą te plakaty i to się tak wszystko ładnie, wiecie, kształtuje. I później społeczeństwo, no, jak coś usłyszy coś innego nagle, to ale jak to tak? No przecież tu mówili tak i tak. No właśnie, i tak będą mówić, ponieważ to jest wszystko bardzo pięknie ułożone. Taki ostatni przykład, tutaj teraz u nas w Polsce. Ostatnio, z 2-3 dni temu może, takie ministerstwo tam, czy jakieś coś było, czekajcie, nazwa mi uciekła, mniejsza z tym. W każdym bądź razie bardzo znany profesor, ekspert, który się tym zajmuje od lat, stwierdził, no, że globalne ocieplenie to w ogóle nie jest tak, jak oni tutaj mówią, że za chwilę nam się Ziemia ochłodzi, że to tylko jest chwilowe, przejściowe, bo to wynika z tych wszystkich przejść, które są w naszej planecie, że raz jest ciepło, raz jest zimno, raz jest ciepło, raz jest zimno i że to w ogóle nie ma sensu wszystko, no więc co oczywiście zorientowali się, że tutaj oficjalny kanał coś takiego przekazał, więc co zrobili? Szybko to usunęli i napisali sprostowanie, że to pomyłka. Facet, który się tym zajmuje całe życie, jest naprawdę ekspertem w tej dziedzinie i on się pomylił, tak? Pomylił się. Pomylił się. W czymś, czym się zajmuje całe życie. No to super, to ja gratuluję. To jest naprawdę, wiecie, no ale poszło w obieg, nie? Ktoś przez przypadek powiedział prawdę i poszło w obieg. No i teraz jest problem, bo tyle ludzi przecież, no oficjalny kanał i nagle coś takiego powiedział, przekazu informacji, no wiecie, no to taka trochę wtopa po całej linii, że coś takiego poszło, więc teraz szybko trzeba tą prawdę odkręcać w drugą stronę. Takie wpadki też się zdarzają bardzo często i wtedy pokazują właśnie prawdę, co tak naprawdę się dzieje na świecie. Ja wam się tutaj staram też wszystko przekazywać tak jak mogę, no ale sami zresztą widzicie po moim kanale, po moich wyświetleniach i po tym wszystkim, że po prostu to wiecie, kto mówi prawdę, a kto nie mówi prawdy, to sobie możecie tak mniej więcej po wyświetleniach patrzeć po tych kanałach, bo ci co powiedzą prawdę i powiedzą czasem za dużo prawdy, tak jak im się to czasem lubi wypmsknąć troszeczkę za dużo, to tam wiecie, no trzeba ich tam ukrócić, żeby to tam za bardzo nie docierało do za dużo ludzi. Bo jak ja wyrzucę film i zobaczę, że on ma 1000 wyświetleń po jednym dniu, a widzów mam 168 000, no to wiecie o co chodzi. Większość w ogóle nie dostała żadnego śladu, że taki film wyszedł, bo po prostu są te zasięgi ukracane takim ludziom, którzy po prostu mówią prawdę. Czy jest to fajne? Ja mówię tak, dotrze do tego, komu to jest potrzebne, ale z drugiej strony egzystencja tego kanału, no dlatego to jest bardzo, bardzo niefajnie.
bo ja przychodu już mam tyle, że za chwilę nawet nie dam rady ZUS-u zapłacić z tego wszystkiego. No i wtedy oczywiście udaje się osiągnąć cel i można takiego pacjenta zlikwidować, czyli po prostu odciąć mu środki do życia i on się sam wyłączy. Tak to mniej więcej działa, takie coś. No także dążą do tego, no są blisko. U mnie przy każdym razie są bardzo blisko, że może za chwilkę mnie rzeczywiście uciszą, jak im się to tak będzie chciało. Ale nie dramatyzujmy, zobaczymy, będzie jak będzie, wszystko się okaże. Także moi drodzy, miejcie to na uwadze. Media wszelkiego rodzaju kształtują opinię publiczną. Kształtują to, w co ludzie wierzą. O czym ja się już nieraz boleśnie musiałem przekonać, że to jest bardzo mocno zakorzenione. No ale cóż, róbmy po prostu swoje, uświadamiajmy, pokazujmy, że można inaczej, pokazujmy przeciwną stronę medalu i róbmy to, co potrafimy najlepiej. Nieśmy to światło do tego ciemnego lasu, żeby go oświetlić i pokazać tym wszystkim wokół, że wokół stoją drzewa, a nie jest tam pusto, bo jest ciemno. Tym akcentem kończę. Życzę wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.